Podłoże idealne dla ptasznika. Jak przygotować? Zaczynamy od zamrażarki. Zapraszam na film. Dzień dobry, cześć i siemanko. Dlaczego zaczynamy od zamrażarki? Jest to stara szkoła terrorystów, którzy mają większe doświadczenie ode mnie i po wielu rozmowach stwierdziłem, że jest to fajny pomysł, ponieważ mogą w takich kostkach znajdować się różne organizmy, które nie powinny mieć kontaktu z pająkiem. Stwierdzono, że taka kostka powinna być 10 dni w zamrażarce, aby tam wszystko wyginęło i nic nie przeżyło. Także 10 dni, 2 tygodnie, dlatego ja stwierdziłem, że ja mam czas i u mnie taka kostka leży w zamrażarce 3 tygodnie. Po wyciągnięciu z zamrażarki zalewamy wrzątkiem taką kostkę. Ja to wlewam około litra wody i zostawiam to na dobę. Tak mniej więcej jak to zawsze tam zajmuję się pająkami po południu, zalewam taką kostkę i następnego dnia wieczorkiem jest gotowa do użycia. Kiedyś raz zdarzyło mi się nie wrzucić takiej kostki do zamrażarnika. Oczywiście nie było czasu, bo to tamto. I przy zalewaniu wrzątkiem na górę kostki wyskoczyła taka duża szczypawica. Na tych robaczkach to ja się nie znam. Po czym skoczyła w dół. Także więcej jej nie widziałem. Kostki są różnej wielkości, w różnej cenie i w różnej jakości. Generalnie czym jest droższa kostka, tym, jak to się mówi, więcej jest włókna kokosowego w włóknie kokosowym. Jak często zmieniamy podłoże u pająków? Tego podejrzewam, że najstarsi górale nie wiedzą, ale ja uważam, że czym większy pająk, tym rzadziej wymieniamy. Małe pająki jedzą częściej, mniejszy pokarm, który końcówki jakieś możemy powyciągać, ale ewentualnie możemy tego nie zauważyć. Dlatego uważam, czym starszy pająk, tym rzadziej trzeba wymieniać. Ja swoim dorosłym pająkom, które są w dużych już, jak to się mówi, zbiornikach, terrariach, wymieniam raz do roku. Czy jest czysto, czy jest brudno, zawsze co roku mam wszystko popisane i staram się tego pilnować. Generalnie dlaczego mrozimy i zalewamy wrzątkiem włókno kokosowe? Ponieważ nie wiemy, gdzie to leżało, z czym to miało kontakt, i co jest w środku. Włókno kokosowe jest najbardziej popularnym podłożem w Polsce. W Niemczech jest to raczej ziemia lub ich różne mieszanki. Z tego, co się orientuję, co mi powiedziano, kiedyś po prostu terroryści bali się sypać ziemię, kupować taką ziemię od kwiatów, bali się chemii, jakichś środków, żeby nic się nie stało pająkowi. Dlatego włókno kokosowe stało się najpopularniejszym podłożem dla pająków.
Jeżeli Wam zostanie torf, którego nie wykorzystacie całego, musicie go jakoś zabezpieczyć. Na pewno nie trzymamy go w otwartym pojemniku, ponieważ też do niego muszki przylecą, jakieś tam malutkie owady. Także najlepszym wyjściem jest to zamknąć szczelnie lub końcówkę wsypać do jakiegoś worka i do zamrażarki. Pamiętajcie, to jest bardzo ważne, żeby nie trzymać otwartego pojemnika z torfem, który nie został wykorzystany, no ponieważ doprowadzicie do tego, że znowu coś tam może, nie musi, ale może coś tam lecieć, złożyć jajka, także najlepiej zamknąć szczelnie lub wsypać do worka i do zamrażarki. Teraz chciałbym Wam pokazać moją propozycję, co można jeszcze zrobić z włóknem kokosowym, które nie tylko nadaje się jako podłoże do terrarium. Załóżmy, że nie macie pomysłu na wystrój w terrarium lub nie macie niczego pod ręką, może nie macie pieniędzy lub nie chcecie wydawać kasy. Ja Wam pokażę fajny patent. Trzeba mieć oczywiście suche, takie na wiór, włókno kokosowe, podłoże. I co z niego można zrobić? Już Wam pokazuję. Do tego będzie potrzebne nam sitko babcine. Odnoszę wrażenie, że takie sitko to powinno być na wyposażeniu każdego terrarysty. I już Wam pokazuję, o co chodzi. Wsypujemy sobie tutaj ten torf i przesiewamy. Kostki się między sobą różnią w zależności od producenta. Ta kostka, którą mam, jest takiej średniej jakości. No, powinna być lepsza. Ja Wam powiem tak szczerze, że uważam, że niektóre firmy to po prostu robią te włókno kokosowe, zamiatając jakieś podłogi i z tych podłóg zmiatają wszystko, robią kostki i to sprzedają jako włókno kokosowe, bo niekiedy jak przysieje, to jest po prostu jakaś masakra. O, i teraz mamy coś takiego, co możemy wykorzystać. Jest to wszystko takie grube. Fajnie to wygląda, czy na dno położyć, czy na powierzchnię, żeby jakoś to fajnie wyglądało. To już zależy od Waszej fantazji. Także możemy jeszcze troszeczkę bardziej. Ja uważam, że włókno kokosowe, o, tak powinno wyglądać. Pierwszy sort to jest takie prawdziwe, jak za dawnych czasów było, że po prostu były takie wióry, a nie piasek, który teraz się u tych producentów zdarza. No i tutaj mamy teraz przesianę, taką jak mąkę. O, proszę bardzo. I ja to przesiewam i używam tego do kliszówek. Jest to idealny materiał do wsypywania torfu łyżeczką do kliszówki. Żadnych, jak to się mówi, farfrocji nie ma, czy jakichś takich różnych rzeczy. I uważam, że to jest idealne podłoże dla maluszków, żeby wsypać. I uważam, że to jest super pomysł. Teraz mi tak do głowy jeszcze przyszło, że możecie to używać jako tego chrobotka też. Zamiast chrobotka. Fajnie to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że można po tanich kosztach, czy jak to się mówi, ekologicznie, bio, bez żadnych sztucznych rzeczy w terrarium, można sobie zrobić ładne, wystrojone terrarium.